Rok 2017. Podróż po Azji Południowo-Wschodniej Uli i Bartka. Po 2 miesiącach w trasie docieramy do Luang Prabang w Laosie. Ta pięknie położona nad rzeką Mekong miejscowość słynie m.in. z zabytkowych buddyjskich świątyń. To ostatni przystanek przed podróżą na północ Laosu przy granicy z Chinami. Postanawiamy więc nacieszyć się cywilizacją. Teraz jest taka sytuacja, że jesteśmy w Luang Prabang i postanowiliśmy, że zażyjemy trochę luksusów. Uznaliśmy po prostu, że przed wyprawą do północnego Laosu, a następnie do Birmy chcemy się trochę zrelaksować i wynajęliśmy coś trochę w lepszym standardzie. Natomiast o czym nie wspomniałem jeszcze, a co jest dosyć istotne, to okazało się, że tutaj obok, akurat koło naszego domku, jest budowa. Także od 7:30 rano mniej więcej młoty, kopara jeszcze Ula mówiła, że dzisiaj rano jeździła. Ja spałem, bo miałem słuchawki założone. Wywalczyliśmy jakoś zniżkę mniej więcej około 30%, także zdecydowaliśmy, że nie chce nam się przynosić, bo będziemy tu przez 3 dni i zostajemy. Jest to naprawdę fajny domek, wszystko jest na wysokim poziomie, na wysoki połysk. Jest to też najdroższe miejsce, w którym byliśmy, ale uznaliśmy, że chcemy nabrać trochę sił przed dalszą podróżą. Standard jest naprawdę europejski, chociaż wszędzie jest napisane American Standard. No dobra, może być, że amerykański w sumie bez różnicy. Gdyby nie te koparki i te młoty, to by było w ogóle super. Jesteśmy w miejscowości Luang Prabang w Laosie i chcemy zobaczyć, co tutaj jest ciekawego. A z tego co wiemy, jest świątynia? To znaczy jest mnóstwo świątyń, bo to jest właśnie takie stare miasteczko ze starymi budynkami, jest sporo świątyń, więc zaraz pokażemy wam, co tutaj jest ciekawego do zobaczenia. Na listę UNESCO. Nie muszę chyba dodawać, że jak na Laos w marcu przystało, jest piekielnie gorąco, czyli jakieś 31 stopni, ale odczuwalne nawet więcej. A dzisiaj ma być 36 albo 37. I słońce. Tu jest taki parczek zorganizowany. Można sobie pochillować, poodpoczywać. W ogóle wygląda to jak jakieś Los Angeles, a nie Laos. Idziemy na dół tam? Przejść się? Jasne. Fajne widoki. Tam da radę? Chyba nie da. Taki żarcik, no właściwie idziesz po pijaku i schody się kończą, a ty sobie lecisz. Można z żartem zrobić rzeczywistość? Można. A to jest, proszę Państwa, Mekong. Rzeka Mekong, która się tutaj wije i przepływa przez parę państw. Między innymi przez Laos i Wietnam. Tutaj jest jeszcze mała, dalej jest o wiele, wiele większa. Ogólnie tak czyste miejsca jak tutaj są naprawdę rzadkością. Zresztą zobaczcie, że są nawet napisy nie śmiecić, co w tym rejonie Azji nie jest normą. Tutaj zdecydowanie dbają o to, żeby było pięknie, czysto i im się to udaje. Jest naprawdę fajne miejsce. Luang Prabang. Osobiście nie spodziewałem się czegoś takiego, że tutaj jest miasto, wypasione knajpki z lodami, z kawami i tak dalej, a tutaj tak dziko, naturalnie pięknie. Pięknie. To jak nad Sanem teraz jestem. Kamyczki wszędzie. Bach, bach, bach. W Rzeszowie? W Dynowie na przykład. To wygląda jak nad Sanem w Dynowie, ja też zgadzam się. W Dynowie często bywałem, pozdrawiamy Dynów. Nasz kraj taki piękny. San w Dynowie jak Mekong w Luang Prabang. Nie doceniamy Polski. Tak. Przy tym skwarze ma się ochotę tu wskoczyć. Tylko nie mamy ubrań akurat do pływania przy sobie. Ola mnie namówiła i weszliśmy do wody i siedzimy sobie w rzeczce. Stopami sobie siedzimy. A teraz chyba pójdziemy na ten mostek. Tam młode mniesiątka, tam kaczki puszczają. Tak, zabawy takie same na całym świecie. Ciekawe, czy w ogóle da się wejść na ten most. No ciekawe. Może to jest jakaś, wiesz, Hello. atrakcja. Sabadi. Sabadi to dzień dobry. Okej. A, tam jest jakaś wioska taka. A Super. to jest to, co czytałeś. No to idziemy. Sabadi.
Mnisiątka też powiedziały dzień dobry. Mnisiątka rozmawiają ze mną. No właśnie, oni rzadko się tak odzywają do ludzi. To bardzo miłe. Wow. Bardzo. Czekaj, bo to się zaraz rozwali, ja się boję. Kurde, zobacz. Nie, no co, to podskakać? Nie! Będzie śmieszne. To się trzęsie całe, z czego to jest zrobione. To tutaj tak całkiem skręca nawet, powiedziałbym. Ale to jest taki bambusek taki. Pięknie. Dzień dobry. Siemanko, mijamy się, co? Dozo. Jaki fajny. Jaki w ogóle obdrapaniec, co? Tak, taki dziadkowy już. Taki... Tak, dziadkowy obdrapaniec. Ja tam wolę być czym prędzej po drugiej stronie. Tam po drugiej stronie jest jakaś wioseczka taka dla turystów. Szczerze powiedziawszy, to nas głównie interesował ten mostek, żeby się nim przejść. Ale dobra, przejdziemy się i zobaczymy. Za mostek 5 zeta? Nie no, jak już 5 zeta płacimy, to trzeba zobaczyć, co tam dalej jest. Co ty robisz, obdrapańcu? Your dog? Yeah, Ah. yeah. Nice. Friday. Somebody. Wow, jak to jest pięknie. To co, idziemy do rzeki? No, idziemy z nimi. We go with us. Nie wiem. We go together. Ja nie wiem, czy do mnichów tutaj można tak. A dlaczego nie? Ja to nie wiem, nie znam się jak to jest z mnichem. Idziemy za mnisiątkami, a wraz z nami idą psy. To są ich psy. Tak, takie do nich przyklejone trochę. Mieszkają po tamtej stronie rzeki, a tutaj chodzą do szkoły. Tu mają WF. Łeb mają teraz, ale tam mieszkają w świątyni. A tu są jakieś równo pocięte kijki. Ciekaw jestem po co. Niech to pozostanie zagadką, chyba że ktoś z widzów ją rozwiąże. Bye. Good luck. Mamy z Ulą pewien konflikt, o którym wam wcześniej nie mówiłem. Nie było okazji, mianowicie Ula twierdzi, Nie że te Nie wiem. No dobra, w sumie nie. Nie no, żartuję. Chodzi o to, że Ula mówi, że to są dziczki, a ja mówię, że to są świnki. Oczywiście wiadomo, że są to świnki, No tak, ale wyglądają no jak ale wyglądają jak no. dziczki, no takie ciemne, owłosione, zobaczcie. Siemanko. Tą masz tutaj. Dzień dobry, to dziewczyna. No akurat te są malutkie, ale nieraz są takie wielkie. Tak. Tak właśnie żyją świnie w naturze. Czasami są spore, a że są czarne, ciemne i owłosione, to nie wiemy. Dziki czy świnie? Nie, no chyba świnie. Świniowe dziki, no ale poczekaj, dzik to też świnia, nie? Tylko dzika. Nie wiem jak to tam jest, Chyba wiesz. tak. Ci biolodzy, oni tych gatunków, grup Pamiętasz Salę odrębniali. jak ten wziął pomalował i wygląda jak dzik? Nie pamiętam. No była taka akcja. A to jeśli ktoś z was lubi pomelo, to tak właśnie rośnie. A jak ktoś lubi kokosy, to tak rosną. Zobaczyliśmy takie schodki i idziemy sobie na górę. Nie muszę dodawać, że to pomysł Uli. Paradoksy XXI wieku. Mnisiątka sobie puszczają muzykę z komórki, a ja się wczuwam, że Ula powinna mieć ramiona zakryte. Po prostu religia i nowoczesność. No i co, ale ja lubię zakrywać te ramiona w takich miejscach. Nie, no wiem, ja tego wcale nie krytykuję, tylko chodzi mi o to, że to takie zabawne, że Wiem. za ramiona zakryć, a w dobie słuchania muzyki z netu, z komórki. Wow, jakie drzewa bez liści, to chyba dlatego, że pora sucha. Fajnie to wygląda, co? Fajnie. Te drzewa bez liści kosmicznie wyglądają. Mega. To miasto jest przepięknie położone przy rzece Mekong. A teraz idziemy do świątyni, której nazwę podamy zaraz. Ta świątynia nazywa się Wat Ksieng Tong. Wat to świątynia, podobno najpiękniejsza świątynia w Luang Prabang. Wygląda ciekawie. Okej, kop chai. Thank you. Khóc chạy, Kop chai. khóc chạy lại lại. Kop chai. Kop chai lalai to chyba znaczy dziękuję bardzo. Albo też. Albo też, więc głupio na początku powiedzieć kop chai lalai w takim przypadku. Trzeba się dowiedzieć. Wow.
To miejsce musimy przyznać, że nam się bardzo podoba. Jest to magicznie, jest niezwykle klimatycznie i przepiękne są te budynki. Słabo jeszcze znamy Luang Prabang, bo to jest nasz pierwszy dzień dzisiaj. Ale można powiedzieć, że zakochaliśmy się póki co w tym miasteczku. Tak. Wieje od niego taka energia, spokój. Jest tu naprawdę fajnie, jest relaks. No i życie toczy się dużo wolniej. Tak. No właśnie, nie ma pośpiechu, nie ma korków. Będąc tutaj nie tęsknię za wietnamskimi na przykład korkami i ruchem drogowym. Wow, sierp i młot. To często w tym rejonie Azji się spotyka. Ula, подожди. Mogę mówić? Mów. Tutaj się night market zaczyna rozkładać. I będziemy tu jeść dzisiaj wieczorem i pewnie nagramy coś dla was. Pyszności. Jedzenie jest rewelacyjne. No. Przed chwilą wyczytałem na Wikipedii, przyznaję się bez bicia, że jest tu świątynia Phu Si, z której są fajne zachody słońca i mamy nadzieję, że jakiś fajny zachód słońca nagramy i wam pokażemy. Prowadzi na górę 328 schodów. 328. Thank you. Pani chciała mi sprzedać jakieś małe pisklęta. Nie jestem zainteresowany. 70. No Można właśnie, sobie to kupić takie te smutne. ptaszki i wypuścić. A, wypuścić? Tak. Ale Nic potem nie zczaiłem z idei buddyzmu, przecież oni wypuszczają te ptaki, a ja już podejrzenia, że dręczą biedne zwierzęta. Klimat w tym mieście jest niesamowity. Zobaczcie, jak to wygląda. Posłuchajcie tej muzyczki w tle. Powiem wam, że pięknie tu jest. Brzmi banalnie, ale prawdziwie. Kręcimy timelapsa i jest to zajęcie trochę stresujące, bo trzeba pilnować dwóch kamerek. Jedna jest tutaj. w centrum. Z tą chodzi o to, żeby nikt jej nie dotknął. Tam jest zachód słońca. A tam jest druga kamerka. Tam. Z tą chodzi o to, żeby nikt jej nie ukradł. Ula chciała zrobić zdjęcia swoim zabawką, ale nie dała rady. Panie Japonki jej pomagają. Very good. Oh, very nice. Zachód słońca był spektakularny, chociaż jak w pewnym momencie 3 drony naraz odpalili, to już się zrobiło trochę gęsto i tak bzyczało, jakby jakaś mucha latała na Tak, duchu. tyle ludzi, jesteśmy trochę zmęczeni pilnowaniem, ciężka praca. Właśnie, pilnować trzeba tego sprzętu cały czas. I teraz zmęczeni poszliśmy do miejsca, gdzie jest jeszcze więcej ludzi, czyli na targ. Night market. Jeszcze za dnia. Właśnie, ktoś pytał kiedyś w komentarzach o wegetariańskie jedzenie na Filipinach i że w Wietnamie jest tam gorzej. No to tutaj jest najlepiej, jak do tej pory widzieliśmy. No jest pysznie, na tym markecie w szczególności. Za 7,50 i wszystko jest no cudowne, piękne, kolorowe, smaczne. Jest ogromny wybór. I co jemy? Ja chyba nie kombinuję jem tej pani co wczoraj. Dobre.
A ty? Ja chyba coś sobie po prostu ponakładam. Także ruszamy z nakładaniem, wyłączamy nagrywanie.